Dokładnie po 46 godzinach od wyjścia z domu dotarłem do Honolulu. Znajduję się właśnie w hotelu niedaleko słynnej plaży Waikiki i zaczynam 5-dniową przygodę z Hawajami. Objadę całą wyspę, pokażę Wam piękne miejsca oraz chcę, żebyście zobaczyli także biedne miejsca, których nie widzieliście w telewizji ani na YouTubie. Także zostańcie ze mną do końca i oglądajcie wszystkie vlogi, bo będzie ich około 10. A w tym momencie ruszam na plażę. Czytałem komentarze pod ostatnimi filmami i kilka osób narzekało, że za często nagrywam swoją twarz, a nie to, co się dzieje dookoła. Także zobaczcie, jak pięknie. Plaża Waikiki. Byłem tutaj jakieś 7 albo 8 lat temu. Nie nagrywałem jeszcze wtedy, nie miałem kanału na YouTubie, ale powiedziałem, że kiedyś tutaj wrócę. Jestem znowu, tym razem jestem z Wami. Pewnie zdążyliście już zauważyć, że nie nagrywam iPhone'em. Według Waszych sugestii kupiłem DJI kamerę Osmo Pocket 3. Także mam nadzieję, że Wam podoba się jakość. Jest bardzo poręczna, także jestem zadowolony i chyba zostanę już przy tej kamerze, dopóki mi jej nie ukradną. Od rana jeszcze nic nie jadłem. Muszę znaleźć jakąś restaurację albo bar, żeby coś zjeść. W ogóle od dzieciństwa mówiło się, że Hawaje to jest raj. Wiele osób niestety nie jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby tutaj przylecieć na wakacje. Więc ja jestem dla Was tutaj, żeby Wam pokazać, jak wyglądają Hawaje z mojego punktu widzenia. Ogólnie bardzo długo leciałem na Hawaje z tego względu, że mój samolot z Monachium opóźnił się o 2 godziny i nie zdążyłem na samolot przesiadkowy z San Francisco na Hawaje i musiałem zostać w San Francisco na noc. Na szczęście linia United zapewniła mi hotel szybko. Przez aplikację sobie tylko wybrałem, który hotel chcę. Zatwierdziłem. Od razu pojawił się voucher na jedzenie na $30 oraz automatycznie przebukowali mi lot na następny dzień. Także mega sprawnie, szybko. W Europie czegoś takiego jeszcze nie widziałem, a miałem już sytuację, gdzie lot został anulowany na przykład i nie było takich możliwości. Zauważyłem, że tutaj blisko plaży Waikiki jest bardzo dużo przyczep z jedzeniem, food trucków poniekąd, można tak nazwać to food trucki. Są serwowane dania z różnych krajów, koreańskie, tajskie, japońskie, chińskie i hawajskie jedzenie. Tutaj akurat, gdzie teraz jestem, a tutaj tylko i wyłącznie owoce morza serwują. Zobaczcie. A jeśli chodzi o ceny, to zobaczmy. Przykładowo lobster z krewetkami $39, $40 kosztuje. Zobaczcie. Takie danie, $40. Jedzone, także idziemy do jakiegoś baru na plaży wypić pierwszego drinka lub koktajl. Tutaj znajduje się pomnik człowieka, który wymyślił surfing. O, zgadza się. Duke Kanamoku. To jest człowiek, który wymyślił i promował. A plaża Waikiki jest miejscem, gdzie się narodził surfing. Plaża Waikiki podobno najpiękniejsza i najbardziej popularna plaża na świecie. Niegdyś nawet król tutaj wypoczywał. Plaża Waikiki ma około 3 km i częściowo jest sztuczna. Piasek był tutaj nawożony ze względu na to, że coraz więcej turystów tutaj przyjeżdżało i musieli poszerzyć tą plażę. Dzisiaj nie będę leżał na plaży z tego względu, że chcę odwiedzić jeszcze kilka innych miejsc w Honolulu. Póki nie jestem jeszcze zmęczony, a dopiero po powrocie z przejażdżki po wyspie pobędę tutaj trochę dłużej. Jak widzicie, jest tutaj mnóstwo luksusowych hoteli i sklepów. Nie chcę zbyt dużo czasu poświęcać na takie miejsce, ponieważ chciałem Wam pokazać też biedne rejony, gdzie mieszka dużo biednych ludzi, którzy raczej tutaj nie przychodzą, nie przyjeżdżają. Zobaczcie, sklep przy Waikiki, sklep świąteczny. Waikiki Christmas Store. Ciekawe, czy on jest cały rok, czy tylko przed świętami. No ale przecież mamy dopiero październik. Zobaczcie, co oni tu sprzedają. Bombki.
Pewnie w wakacje sprzedają jakieś pamiątki turystyczne. A tutaj hotel Moon Surf Rider, stworzony specjalnie dla surferów. Pokoje przy samej plaży są mega drogie. Nie wiem, jakie są ceny w tym hotelu, ale podejrzewam, że za noc $400–500. Ja zarezerwowałem sobie pokój w hotelu w trzeciej linii od plaży i zapłaciłem za 2 noce $218, czyli jeszcze cena w miarę normalna. Mijałem właśnie stoisko, gdzie facet sprzedaje wycieczki, lokalne wycieczki, ale powiem wam, że jeżeli kiedykolwiek przylecicie na Hawaje, to nie korzystajcie z takich punktów, bo to są agenci, którzy zarabiają na pośrednictwie, a tak naprawdę wiele miejsc, wiele atrakcji możecie zobaczyć samodzielnie, korzystając z taksówki, żeby gdzieś dojechać, autobusem albo na piechotę. Na przykład na Diamond Head nie jest wam potrzebny żaden przewodnik. Można samemu sobie pójść, a nie płacić jeszcze komuś, żeby nas tam zaprowadził. Od godziny 12 w nocy do 5 rano plaża jest zamknięta. Nie można wchodzić, leżeć, spać, siedzieć, stać, ani robić kampingów. Jest to wymierzone przede wszystkim w bezdomnych, bo jeżeli by miasto na to zezwoliło, to tu by był syf codziennie, bo mnóstwo bezdomnych by tutaj mieszkało, a wtedy by był problem dla turystów. Tutaj znajduje się galeria handlowa, z tego co widzę. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. O dziwo, pomimo że jest tu różnica czasowa aż 12 godzin, nie mam jetlaga. Dzisiaj wziąłem tylko jedną tabletkę melatoniny i jest dobrze. Dużo się nasłuchałem złych rzeczy o Hawajach pod kątem bezdomnych. Jak na razie nie widziałem żadnych bezdomnych na tej dzielnicy, ale oglądałem filmy. O, kurde, o wilku mowa. No właśnie. No właśnie. Jednak jest tutaj trochę tych bezdomnych, tylko że nie tutaj. To są pojedyncze przypadki. I właśnie zmierzam do jednej z dzielnic, gdzie jest źle. Złapałem taksówkę właśnie i jadę na dzielnicę, gdzie jest podobno dużo bezdomnych. Przy okazji chciałem wam pokazać coś. Tu jest taki ekran, zobaczcie. Niestety zacząłem nagrywać w momencie, kiedy już zniknęło, ale wcześniej była tutaj gra i było $100,000 do wygrania. Tylko trzeba było szybko odpowiedzieć na pytania. Odpowiedziałem na wszystkie poprawnie, ale zbyt długo to trwało i nie zdążyłem. Hawaje zmagają się z ogromnym problemem bezdomności. Jest tu mnóstwo bezdomnych, nie tylko w Honolulu, ale na całej wyspie. Głównie najwięcej bezdomnych jest na plażach, poza miastem. I pokażę wam wkrótce, jak wyjadę za miasto. Jutro wypożyczę auto i wówczas pokażę wam miejsca, gdzie jest mnóstwo bezdomnych, którzy osiedlili się kilka lat temu i mieszkają na plażach. Tutaj jakaś kobieta. Hello, nie chcę rozmawiać. Głównym problemem z bezdomnością jest to, że większość bezdomnych zostało wysłanych z dużych miast w Stanach. Z Los Angeles, z Las Vegas, Chicago i tak dalej. Miasta obiecywały tym bezdomnym, że przenosząc się na Hawaje, otrzymają tutaj pomoc i dach nad głową. Tym sposobem wielu bezdomnych zostało wysłanych właśnie na Hawaje, bo nie dostali żadnej pomocy od miasta, dalej mieszkają na ulicy. I to jest główny powód, dlaczego na Hawajach jest tak dużo bezdomnych. Ja jeszcze nie widziałem jakichś większych tłumów czy namiotów z bezdomnymi tutaj. Natomiast pojedyncze przypadki, tak jak wcześniej widzieliście, zdarzają się. Hello. Hi. You alright? Of course not. No? Are you? Oh, I'm alright for now. Oh, you're lucky you're all right. I'm not. What's wrong? Everything. Are you homeless? Yes, I am. How long? 11 years. Wow. I'm making video about Hawaii, And what about about it? Honolulu,
And I came from Europe, from Poland. And then? You know, Yeah. and I want to show people in my country how people live here. Wow. What the main problems here? Would you be able to talk to me about this? Where's the... No. Turn that off. No? Alright. Where's the system? Gadałem właśnie z kobietą, która tam siedzi niedaleko i jest strasznie zdenerwowana. 11 lat na ulicy śpi, nie ma żadnej pomocy od państwa, nie chciała przed kamerą występować, strasznie sfrustrowana sytuacją, 64 lata ma i no jest strasznie zdenerwowana na rząd, że to jest wina rządu. Mówi, że śpi tutaj. Zobaczcie. W tym tunelu za mną od wielu lat mieszka bardzo dużo bezdomnych. Niestety państwo ignoruje problem i nie chce ani pomóc tym ludziom, ani oczyścić miasta z bezdomnych. Tak jakby zamiatali ten problem pod dywan. Zaczepiłem właśnie tutaj interesującego ziomka, bezdomnego oczywiście, który chce opowiedzieć trochę o sobie. What's your name? Klein. Klein. Calvin Klein? Klein. Calvin Klein. Okay. Benjamin David Klein. Nice Jewish boy. Yeah. What you doing here? Nothing. You live on the street, do you? Are you kidding me? I live in New York. You live in New York. I'm just visiting. Okay. I feed your You feeding pigeons, yeah? How long you live here now? Just a year. Only year? Yeah, I came because of the Lahaina fire. I'm an RN, psychiatric nurse, retired. Yeah? I worked 16 years at Mount Memorial Medical Center Okay. on the psychiatric unit. I graduated in 1990 from Castleton State College, the oldest state college in the United States. And I got 2 degrees, an associate in science and nursing, and a bachelor of arts in combined science. I took geology, general geology, historical geology, physics, organic chemistry, biochemistry, regular chemistry, microbiology, anatomy, physiology, what else? General biology. I graduated with honors. What's happened that you are here? Lahaina fire. Oh, here? Well, I went to Lahaina, to Maui, because of Okay. the fire. Because I know every psychiatric person in Maui, and Okay. I count them. But you live on the street, do you? Huh? You live on the street? No, I live where I want to. Okay. I have friends. Yeah? I sometimes I sleep here. That's how I feel. At the beginning of the month, I make $4,000. You make $4,000? Beginning of the month. Yeah. 2 pensions. So you have enough to survive. Plenty. Yeah. I lived in Bali. I lived in Bali, but then it cost $20 a day for a hotel with Yeah. breakfast for 2. And I was born in Brazil. Go away. What do you think about the island? I hate it. Why? People are fucked up here. Yeah? They're not very friendly. No. Not very friendly. There's no aloha. Is lots of homeless here. Lots of what? Homeless people here. I noticed that. In this area, yeah. Yeah? Many. Why there is lots of homeless? What's happened? They don't give any services. But they are addicted of drug Yeah, addict. some of them, most of them do drugs, but there's no services offered. So government don't help you at all. Don't have babies. Homeless people. No? So if you are get ill, what do you do then? Depends. In the morning I have coffee like everybody else. I like to do drugs too. Yeah, but you go to hospital if something happened to you? No? I'm retired. And, you know, I'm from Poland, and people in Poland thinks here is paradise. Everyone is happy. It used to be here. No homeless people. It used to be. When? 10 years ago. 10 years ago. I had my afternoon break. I was on IC. Is there anything you would say to Polish people about Hawaii? Yeah. What was his name? The guy who started the revolution. Wałęsa. Yeah, Lech Walesa. He's the one who saved he got rid of all the communists. He was the champion. Yes. Many people don't like him in Poland, you know. They're idiots. You know that he should have won the Nobel Prize for
Nobel Peace Prize. He got rid of communism. Yeah. You know a And now lot. Putin is back. Yeah. Putin is like Stalin. Same shit. Alright, thank you very much. That's alright. It was You nice can interview talking. me anytime. I have Yeah. a lot to say. Yeah. Postanowiłem, że wejdę do tego tunelu i zobaczę, jak żyją bezdomni. Nie wiem, co ryzykuję, ale jestem ciekawy, jak wygląda życie bezdomnych w tunelach na Hawajach. Wiem, że są tam jacyś ludzie. Słyszałem jakiś tam łomot. Ktoś tam coś stukał. Widzę, że pies tam jakiś jest. Ale dobra. Kto jak nie ja. Dobra. Nie wiem, czy tu nie ma krokodyli. Tak w ogóle. Pająki, krokodyle. Ja to się bardziej boję, żebym tu gdzieś w gówno nie wlazł, niż żeby... Są tam ludzie, czy nie? Hello? Anybody there? Może nic mi nie zrobią, dam im z $20 w razie czego, żeby mnie stąd nie pogonili. Ale widzę, że tam bezdomni mieszkają jacyś. Hello? Ja pierdzielę, ale ten tunel jest długi. Szok. Ktoś tam jest, słyszycie? Słyszycie, że tam ktoś jest? Iść dalej, czy nie? Ktoś tam jest daleko, ale tam daleko nie będę szedł. Na 100% ktoś tam jest dalej. Ktoś tam jakby wodę wylewał, czy coś, tak słychać. Nie wiem, albo jakby zamiatał, czy coś. Zobaczcie, co jest napisane. Ten tunel tutaj w Honolulu jest jeszcze dosyć mały, krótki. I nie widać tutaj za bardzo bezdomnych, ale w Las Vegas są tunele kilkukilometrowe, gdzie jest mnóstwo bezdomnych, ludzi uzależnionych od fentanylu. Tam to jest dopiero grubo i tam będę chciał wejść w następnym vlogu, także mam nadzieję, że będziecie oglądać. Tu niestety nic się nie dzieje, tam gdzieś ktoś daleko jest, z tym, że nie chcę ryzykować, nie chcę iść tam w głąb, gdzie nie ma w ogóle światła. W sumie mógłbym sobie przyświecić telefonem i widziałbym, co się dzieje, ale widziałem, że tutaj był pies wcześniej i ktoś go tam zawołał. Ten pies pobiegł tam daleko i nie wiem, czy ten pies by mnie nie pogryzł i czy ci bezdomni, którzy tam są pewnie, czy nie odwaliłoby im coś. W każdym razie chciałem z nimi porozmawiać. Mam pokojowe zamiary, nawet dałbym im parę groszy na jedzenie, ale niestety nikogo tutaj nie widać. Słuchajcie, wiecie co? Wpadłem na pomysł, że wezmę jakiś kij, w razie czego, i jakby ktoś mnie tam przyatakował, to przynajmniej będę się bronił. Tylko nie widzę tutaj coś takiego metalowego. O, tutaj coś jest. Dobra. I have the money for you. Are you there? Ale się wpieprzam. Hello? Zobaczcie. What? Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Can you come here? Do you need some food or drink? Sorry?
Kurde, nie rozumiem, co ten gość tam mówi. No nie dogadam się, pewnie jakiś naćpany czy coś. Słuchajcie, chciałbym wam pokazać dalej, jak to wszystko wygląda, ale po prostu jest zbyt duże ryzyko. Naprawdę. Nie wiem, kto tam jest, ile tam osób jest. Słyszę tylko jednego gościa. Trochę się obawiam, że w pewnym momencie wybiegnie z jakimś kilofem czy coś. Wiecie, o co chodzi. W każdym bądź razie pokazuję wam mniej więcej, jak wygląda ta ciemna strona Hawajów. Zobaczcie, tylko wyszedłem i pies przyszedł. Hi. How are you? What's wrong? Dobra, moi drodzy, wróciłem na Waikiki. Pójdę jeszcze coś zjeść. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Jezu, jak teraz ładnie tutaj jest. Zobaczcie. Plan jest taki, że chcę gdzieś pójść do jakiejś dobrej restauracji, nie drogiej, ale z tradycyjnym hawajskim jedzeniem, a najlepiej jakby to było poke bowl, czyli tradycyjne hawajskie danie z rybą, z surową rybą. Zresztą zobaczycie. W Warszawie jest kilka miejsc, w których sprzedają to danie, aczkolwiek nigdy nie jadłem w Polsce, muszę się przyznać. Natomiast widziałem na kilku tutaj obrazkach w restauracjach i wyglądało to dosyć apetycznie. Także szukamy takiej miejscówki i spróbujemy surową rybkę. Sprawdziłem w goglach i znalazłem miejscówkę, gdzie najlepszy poke bowl jest tutaj za rogiem. Na goglach ma 4,6. I właśnie tutaj jest podobno najlepszy poke bowl. Hej. O, dobra, idziemy zobaczyć tutaj. Tak, to jest ta miejscówka. Zaraz zobaczymy, co oni tu mają. Hello. Dobra, już sprawdzamy. Czyli tak, są różne porcje. Regular, combo, large. Zobaczmy, co jest. Czyli original garlic shoyu, chili pepper. Czyli tutaj jest tak, łosoś praktycznie wszędzie. Dobra, jest poke, słynny poke. Jeżeli dobrze wymawiam w ogóle. Zobaczcie, tak wygląda. Nie wiem, co to jest. Jakiś chrupki, ryż i łosoś. Trochę podsmażany z tego, co widzę. Oraz majonez. Tak to wygląda. Podsmażany łosoś w jakimś sosie. Można sobie też namoczyć majonezem na ostro. Ale super. Trochę mi to przypomina sashimi. Ale jest pyszne. Dobra, wracam do hotelu na chwilę, podładować telefon i kamerę. No zobaczcie, dopiero pierwszy raz tutaj na Waikiki widzę bezdomnych. Widzicie? Pierwszy raz. Także w tej okolicy jest ich bardzo mało. Chyba miasto o to zadbało, żeby akurat w takich okolicach, gdzie jest mnóstwo bardzo drogich hoteli, aby turyści nie czuli się zagrożeni. Dobra, idę do hotelu. Przy moim hotelu same food trucki. Ciekawe, co oni tutaj sprzedają. Cubano sandwich. A tutaj? O kurczę. A nie, nie wygląda to dobrze. Koreańskie jedzenie. Nie wygląda dobrze. A tutaj? A tutaj chińskie. Kurde, w sam raz. Problem w tym tylko, że jutro rano już stąd wyjeżdżam i jadę dalej. Straciłem jeden dzień, bo powinienem
przylecieć do Honolulu przedwczoraj. Niestety przez to, że samolot się opóźnił, nie zdążyłem na samolot z San Francisco do Honolulu i dopiero dzisiaj przyleciałem, także straciłem 1 dzień. No tak wygląda mój hotel. W ogóle ludzi nie ma. Powiem wam szczerze, że tutaj w Honolulu więcej niż 2 dni bym nie potrzebował, żeby pozwiedzać. Także dzisiaj coś tam pozwiedzałem. Jutro rano wyjeżdżam, objadę całą wyspę przez 2 dni. Potem wracam tutaj z powrotem na 1 dzień, na 1,5 dnia. I planuję wejść na Diamond Head. Zobaczycie, jak jest pięknie. Jak kiedyś tam byłem z dronem, to normalnie pocisk. Zajebiście to wygląda. Także mam nadzieję, że uda mi się pokazać wam ten piękny widok. Idę łapać właśnie autobus na lotnisko. Autobus kosztuje $3, a taksówka $30. Także wybieram dzisiaj tą opcję tańszą. Za 2 minuty mam autobus i mam nadzieję, że nie będzie żadnych opóźnień, tak jak były ostatnio w San Francisco. Dojechałem właśnie na parking, gdzie odbieram auto. Dostałem Camaro w cabrio, także będzie zajebiście. A chciałem wam jeszcze przedstawić kogoś, z kim się spotkałem w Honolulu. Cześć, witam wszystkich. Paweł. Nie wiem, czy go pamiętacie z Japonii. W każdym bądź razie będziemy razem 3 czy 4 dni. 4 dni. Paweł jest właśnie na tripie dookoła świata. Właśnie przyleciał z Las Vegas. Wcześniej gdzie byłeś jeszcze? Wenezuela, Kolumbia. Także był w miejscach, gdzie ja jeszcze nie byłem. Idziemy szukać auto. Ja się zastanawiałem, czy w ogóle nie wziąć właśnie jakiegoś jeepa czy coś. To by był niewygodny. Dobra, Joy, tutaj. Jest. I to jest ten nasz, pierwszy, tak? Pierwszy czy drugi? Nie, drugi. A nie, tam ktoś siedzi. To jest nasz? I remember you from the bus. Yes. You take Camaro, we take Camaro too, but I don't know. They say J21? Yeah. What? This is ours. This is your car? Yes. Yes. No, J29. I'm Oh. 29. Ah, okej. Yes. 29, nie 21. Już chciałem im zabrać samochód. Ja myślałem, że one się pomyliły, wiesz? No bo kluczyki są w środku. Czerwone. Każdy może sobie wsiąść do wziąć. Czerwone. Zobaczcie, takie autko wypożyczyliśmy. Nie, ale tu jest jakaś ten. Wiesz co, to od razu ja to nagrywam wszystko, żeby tutaj było. Porób zdjęcia, żeby nie było, że pomyłki. Dziewczyny chciały się wymienić kontaktami. Także ruszamy. Ale ogólnie z tego co widzę, te auta są bardzo średniej jakości. Oh, so that's my dog's account. So it'll be our Your dogs? Yeah. Okay, So wow, me, good. but, yeah. What dogs do you have? I just have this adorable guy. This is Sam. Wow. How many? Just one. One. Yeah, this one. He's the best. One is enough. Okay. Okay, let's go. See you later. See you around. Yes. U nas się Paweł nie zakłada kont zwierzętom zazwyczaj, co nie? Ja znam parę zwierzaków, które mają konto. Dobra, także ruszamy w trasę. Wyjechaliśmy jakieś 20 km poza Honolulu. Jedziemy w kierunku miejscowości Wanaea, coś takiego. Tak. Jedziemy coś zjeść. Właśnie przed chwilą Paweł tutaj zaczepił jakiegoś lokalnego ziomka. Pytał, gdzie można zjeść dobre, tradycyjne hawajskie jedzenie. I polecił nam 12 minut stąd jakąś porządną restaurację. Także jedziemy zobaczyć, co tam jest. Teraz zobaczymy, czy jest rzeczywiście dobre jedzenie tutaj. Hanna Restaurant. No to widać, że taka lokalna. Anywhere open, guys.
Tu jest podobno bardzo tanio i dobrze. Japońską kuchnię trochę tutaj, bo... Zmiksowano, bo niedaleko, znaczy niedaleko, Japonia, w połowie między Stanami. no jednak to się zmieszało, bardzo dużo Japończyków jest tutaj. Kuchnia trochę amerykańska, trochę japońska. Ciekawe połączenie. No ja w ogóle nie wiem, Mac breakfast na pierwszej stronie. ale czy ja, nie wiem czy ja chcę breakfast jeść. Yeah. So this one, Lokomoko, and this one. Okej. It's good. Thank you. Jest, fajny wystrój jest też tego. Nawiązujący do tych Hawajów, które kiedyś były, czyli To jest bardzo stara restauracja. tak. Z tego co zauważyłem, to tutaj w tej restauracji większość ludzi to są, jak oni się nazywają, Mikronezyjczycy. Tak, wiesz jak wyglądają Mikronezyjczycy, założysz się? To są inne wyspy. Nie, ale nie znasz historii tego. Nie, wiesz co, Mikronezyjczycy uciekają tutaj i oni mają prawo pobytu z automatu z tego względu, że kiedyś tam, w tamtych rejonach była zrzucona bomba atomowa przez Amerykanów i oni tam prowadzili różne Nawet swoje... pan Wiking. Tak, tak, czytałem o tam tym. niedaleko Wyspy Marshalla. Tak. I z tego Byli względu... próby jądrowe tam. Tak, były próby jądrowe i z tego względu bardzo dużo ludzi chorowało na Mikronezji. Przez te próby jądrowe bardzo dużo ludzi chorowało. W związku z tym podpisali, no, poniekąd wiesz, podpisali jakąś tę umowę kiedyś ze Stanami, że mogą Mikronezyjczycy przyjeżdżać do Stanów, mogą pracować i mają prawo pobytu. I bardzo dużo ludzi tutaj przyleciało mieszkają i patrząc na ich urodę, to moim zdaniem to nie są Hawajczycy, tylko Mikronezyjczycy. tatuaże noszą właśnie ci rdzenni Nowozelandczycy. No to podobnie jak się wygląda. nazywają. Te takie tatuaże z Wiem, takimi zaraz żelazami. się spytam. To jest twoja diet coach. I have a question. This is local restaurant for people from Hawaii or from Micronesia? Korean. Korea. Korean? I don't see much Korean people here. No, this is local Korean. Korean? I'm local. I'm local. I live here. But you are not from Korea? Korean. Okay. My boss is Okay, Korean. but most of people are from Local Hawaii? Korea, all over. All over the world. All over. Micronesia? No, Micronesia. No, they come, but where? Not too much, not too much. Yeah, I'm local. Can you tell me what's your name? Cinderella. Cinderella, okej. Okay. Dobra. Zobacz jak to wygląda. Jak zdechły gołąb. Dobra, ja zaczynam jeść, powiem jak to. Co ty dostałeś? Hamburgery. Hamburgery. Dobra, pojemy w takim razie. Ale Artur, zobacz. Co? Te hamburgery są wielkie, zobacz. To jest ogromne. No widzę właśnie. To są hamburgery, zobacz, ale zobacz ile tego jest. No, my bardzo lubimy tu jeść. A ty chciałeś śniadanie. Ty chciałeś Taco Bell. Co to jest? Ale dobre jedzenie. Kurczę, rzeczywiście pyszne. U nas w Polsce, idąc do restauracji, patrząc na obrazki w menu, jedzenie się wydaje duże, a dostajesz małe. A tu jest odwrotnie. Na obrazku jedzenie się wydaje małe, a przychodzi duże. To jest coś naprawdę bardzo dziwacznego, oto danie. Wieprzowina pomieszana z rybą w liściach. Nie wiem, czy ona mówiła, ja nie zrozumiałem. Zjedliśmy śniadanko i jedziemy teraz w najbardziej interesujące miejsce na Hawajach, a mianowicie na plażę, na której mieszka setki bezdomnych. Dojechaliśmy właśnie na plażę, na której jest mnóstwo namiotów. Co jak co, ale namioty mają w najlepszej lokalizacji na świecie. Bo chyba w lepszym miejscu nie można mieć swojego miejsca zamieszkania. Idziemy zagadać, może nas nie zabiją. Ah, very beautiful. You make something from this shirt? Yeah. The jewelry? Yeah, make. You know somebody who lives here? Do you Who live needs there? food? We have fresh food from restaurant. So somebody who needs. You live there? Because we want to share it with somebody. It's too much for us. It's a fish from restaurant. What's your name? On powiedział, że ludzie są friendly, ale współczynnik przestępczości jest bardzo wysoki tutaj.
Dobra, chodźcie, przejdziemy. Ja pierdzielę, jakie wielkie apartamenty. Co? A on tam podjechał już komuś powiedzieć, że my idziemy. On powiedział, że możemy iść tutaj, że tu nie ma problemu. A gdzie ci ludzie są teraz wszyscy? Zobacz. W pracy pewnie, co? Hi mate! Nie chcę rozmawiać za bardzo. I tak wygląda raj na ziemi, Hawaje. Przez większą część mojego życia uważałem, że Hawaje to rzeczywiście raj na ziemi, a dzisiaj przekonałem się, że jednak tak nie jest. I ryzyko, że tutaj ludzie mogą mieć broń. Ci bezdomni wszyscy moim zdaniem są gdzieś w mieście i żebrzą, tak mi się wydaje. Chodzą albo zbierają jedzenie gdzieś w ciągu dnia, no bo to jest dziwne, że nikogo w ciągu dnia nie ma, prawda? W ani jednym namiocie, tylko w jednym tam widziałem gościa, a tak to nikogo. Nikogo. Wydaje mi się, że wszyscy są w pracy, bezdomni. Idziemy dalej? Każdy ma psa tutaj. Zaraz nas pogonią. Tutaj każdy jest wrogo nastawiony, widać. Nikt nie chce przed kamerą rozmawiać za bardzo. Tylko ten jeden ziomek na początku, co tam zbierał te muszle. Zaprosili mnie do jednego namiotu. Nie wiem, czy jest to bezpieczne, no ale wchodzę. Okay, so what help do you need? I know you need the cash. But what's the problem here? You have rent is too expensive. Yes? Very expensive. A 2-bedroom is like 1,800. 1,800. Yeah, 2-bedroom. Wow, how long do you live here? I live here now 1 year. What about the government? They don't help? They got housing, federal housing, but you apply for them, it's hard to get. True that Micronesian people get first house, and yeah, that's true. that's true because they get more money than us now because the United States, they're paying them for live atop our land. I lived Hawaii housing. Yeah. 20 years. My wife applied. Took her 5 years before I came and push it. And then they got tired of me calling, and they finally gave us a house. Wow. So in near future, is there any hope? Something will change? I don't think so. The tax will go more higher and more higher. Także widzicie, jak ludziom tutaj jest ciężko. O takich rzeczach mało kto słyszał. Ale niestety ten problem tutaj jest od wielu, wielu lat. Ponad 10 lat z tego, co czytałem w internecie, ponad 10 lat są bezdomni. Już się zaprzyjaźniłem, już teraz inaczej mnie traktują. Już machają. Już machają i w ogóle. Także nie będę dalej szedł tam, już nagrywał. Myślę, że tyle wystarczy, żeby wam pokazać ten problem, jaki tutaj jest na Hawajach. Już wcześniej wspominałem o tym i tak samo ten człowiek w namiocie powiedział, że bardzo dużo Mikronezyjczyków przyjeżdża tutaj, dostają pomoc z państwa, a zwykli Hawajczycy, obywatele Hawajów nie otrzymują tej pomocy niestety. I na pewno dochodzi często tutaj do jakichś starć, bujek między tymi ludźmi. Nie rozumiem, dlaczego zwykły człowiek, który tutaj się urodził, nie otrzymuje wsparcia państwa. Naprawdę. Ale pięknie tu jest, co? Po drugiej stronie żyją zwykli Hawajczycy, a po tej stronie bezdomni. Hello. Hi. Na tym kończę mój pierwszy vlog z Hawajów. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, jeżeli ktoś ogląda pierwszy raz mojego vloga. No i co? My ruszamy dalej w drogę i do zobaczenia już wkrótce w drugim vlogu z Hawajów. Yo!